Hej, tu Sysia, zapraszam Was na podsumowanie mojego projektu Low Buy, czyli projektu, w którym staram się kupować jak najmniej kosmetyków kolorowych. Mówiłam pod koniec ubiegłego roku, że nie wiem, czy będę nagrywała te odcinki, bo tak, nie wiem, nie ma zbyt wiele w nich do powiedzenia, bo te podsumowanie jest raczej krótkie. Potem te odcinki wychodzą krótkie, potem wypłaczecie mi, że za krótkie i ja się potem stresuję. I nic dobrego z tego nie wychodzi. Natomiast dostałam wiele komentarzy mówiących o tym, że jest to dla Was motywujące, jest to dla Was pomocne, więc mimo jakby kiepskich wyświetleń tego typu odcinków i nie wiem, czy dużego zainteresowania, czy nie, stwierdziłam, że będę nagrywała, ale trochę rzadziej. W ubiegłym roku nagrywałam je co 3 miesiące, teraz stwierdziłam, że będę nagrywała co 4, więc mamy 3 takie podsumowania w roku. Myślę, że całkiem spoko i jakby, że tak powiem, znajdę na nie miejsce w swoim grafiku. Może słowem wstępu powiem Wam o tym, czym w ogóle jest projekt Low Buy albo No Buy, bo wiele z Was prowadzi również projekt No Buy. Chodzi w tym projekcie o to po prostu, aby powstrzymać się możliwie jak najbardziej od zakupów. Co nas chroni przed takim kompulsywnym kupowaniem, podążaniem za nowościami, bezmyślnymi zakupami, co też prowadzi do tego, że ograniczamy po prostu wydatki, ograniczamy ilość wydawanych pieniędzy i ograniczamy swoje zasoby, bo jeżeli kupujemy mniej, to jesteśmy w stanie zużyć to, co mamy, więc mamy i bardziej ekologiczną wersję, no i też nie trzymamy starych kosmetyków, tylko zużywamy je i dopiero kupujemy, kiedy są nam potrzebne. A nie prowadząc tego projektu, łatwo jest popaść w taki po prostu zakupoholizm, kupowanie wszystkich nowości, jakie powstają, bo są kuszące, bo influencerzy testują, namawiają, zachęcają i bardzo łatwo jest popaść w taką spiralę zakupową, mimo że jest tam coś niepotrzebne, 10 rozświetlacz, 20 konturówka, 5 podkład, to no, wiecie, nie jesteśmy w stanie tego fizycznie po prostu zużyć, więc te projekty mają szereg korzyści i finansowych, i ekologicznych, i po prostu no, rozsądkowych. To jest taki troszkę dla mnie mindfulness, troszkę takie uprawianie takiego właśnie zdrowego podejścia do tematu kupowania kosmetyków. Więc projekt Low Buy polega na tym, że staramy się kupować jak najmniej. Niektórzy decydują się na jakąś konkretną ilość w ciągu na przykład roku, czy w ciągu iluś tam miesięcy pozwalają sobie na jakąś konkretną, wyznaczoną ilość. Niektórzy po prostu starają się kupić jak najmniej, a na No Buy, jak sama nazwa wskazuje, staramy się nie kupować nic. Ja jestem na Low Buy ze względu też na po prostu aspekt zawodowy, bo czasami będę chciała kupić coś, żeby przetestować na kanale, żeby wzbogacić swoją kolekcję, bo jednak jestem twórcą internetowym, potrzebuję kosmetyków w różnych kolorach, w różnych odcieniach, w różnych wykończeniach, więc nie chciałabym się całkowicie ograniczać, ale uważam, że właśnie jako twórca internetowy i wizerzystka mogę dawać dobry przykład, że będąc wizerzystą i twórcą internetowym nie oznacza, że ja muszę kupować tego po prostu potąd. Więc tak, króciutkim słowem wstępu, czym jest Low Buy i No Buy. Także moi drodzy, jeżeli Was interesuje ta tematyka, jeżeli Wy prosiliście mnie o to, żebym nagrywała te odcinki, zostawcie mi kciuka do góry, to bardzo mi pomaga, jeżeli zostawiacie po sobie jakiś ślad, jeżeli oglądacie, jeżeli komentujecie, więc dla wsparcia, jeżeli macie ochotę, bardzo Was zachęcam do zostawienia po sobie komentarza i łapki w górę, a my przechodzimy do podsumowania. Tutaj mam swojego laptopika z magiczną tabelką. Ja prowadzę sobie taką tabelkę, w której mam wypisane miesiące i jakie produkty, ile produktów zużyłam, oddałam, kupiłam, wyrzuciłam, ile dostałam w prezencie PR-owym, więc wszystko sobie notuję w takiej tabelce. My dzisiaj się skupiamy na produktach kupionych i produktach zużytych, żeby sprawdzić tutaj ten balans i jak to wygląda. Ja co miesiąc też spisuję sobie, ile kosmetyków mam ogólnie, kiedyś sobie tak mniej więcej przeliczyłam i jak coś odchodzi, dochodzi, dostaję jakąś paczkę PR-ową, to wszystko sobie ilościowo zapisuję i potem sprawdzam, jaka jest ta liczba. I staram się gdzieś tam mniej więcej tak utrzymywać na takim zdrowym, jak to się mówi, na zdrowym czym? Na zdrowej...
stopie? Dlaczego stopie? Na zdrowym poziomie. Natomiast nie chciałabym się na tych liczbach skupić i omawiać ich na kanale, ponieważ, tak jak już mówiłam, dostaję paczki PR-owe, czasami muszę kupić coś po prostu czysto zawodowo, więc dużo rzeczy też puszczam w świat koleżankom, przyjaciółkom, rodzinie. Nie chciałabym się na tym skupiać, ale skupimy się na produktach kupionych i na produktach zużytych. Więc zaczynamy sobie od stycznia i tutaj mały sukcesik. Nie kupiłam w styczniu nic. Za to zużyłam 2, 4, 5, 6, 7 kosmetyków, jedną kredkę, 2 cienie do powiek, jedną mgiełkę, 2 korektory i 1 róż. To był początek projektu Project Pen, więc miałam dużo energii, motywacji do tego, żeby zużywać, więc udało się zużyć 7 kosmetyków, więc jestem tutaj na plusie. Teoretycznie na minusie, bo dużo zużyłam, ale wiecie, na plusie, jeżeli chodzi o moje wyzwanie, bo nie kupiłam w tym czasie nic. I podobnie było w lutym, bo w lutym również udało mi się nie kupić nic, a zużyłam 3 kosmetyki, więc w tych pierwszych 2 miesiącach zużyłam 10 kosmetyków, a kupiłam 0 i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. I powiem Wam szczerze, że tak niespecjalnie mnie cokolwiek kusiło. Było kilka takich ciekawych premier, ładnych, fajne rzeczy, jakieś tam pomysłowe i tak dalej. W tych omawianiach różnych paletek też było kilka palet, które wyglądały bardzo atrakcyjnie, ale nic na tyle, że miałam aż ochotę kupić, że było takie, ładne, fajnie by było mieć, ale jak sobie myślałam o zakupie, to tak miałam takie, czy ja wiem, niewiele mnie kusiło. O, pamiętam, że kusił mnie i był na mojej wishliście ten róż z Milka, taki żelkowy, galaretkowaty. Bardzo mnie intrygowała ta formuła, tekstura. Wydawało mi się, że będzie bardzo sensorycznie satysfakcjonująca. Natomiast jak się tylko pojawiła, to bardzo, bardzo chciałam ją mieć, jak tylko zobaczyłam pierwsze zdjęcia. Ale potem pojawiły się testy influencerów, którzy mi totalnie obrzydzili ten kosmetyk i absolutnie zazwyczaj były to pozytywne recenzje, ale to, co ci influencerzy z tymi kosmetykami robili, po prostu aż mnie skręcało. No bo oczywiście każdy filmik musiał się zacząć od tego, że każdy tam tego różu dotykał, go tak zginał, ściskał, próbował, wiecie, zgniatać i tak dalej. No okej, jest to ciekawa formuła, tekstura, więc pewnie zrobiłabym to samo. Ale mnóstwo ludzi próbowało to jeść? Nie wiem, o co chodzi. Ludzie brali to do buzi, normalnie gryźli ten róż, no gryźli róż. No i powiem Wam, że jak zobaczyłam jej pierwszy, drugi, trzeci, 5 filmik, jak ludzie to gniotą i ludzie to gryzą, to stwierdziłam, że ja nie chcę być częścią tego świata i zbrzydł mi ten róż, nie miałam ochoty. Chciałam kupić coś, co jest po prostu takie piękne, przyjemne, sensorycznie i wizualnie i będzie sprawiało mi przyjemność, ale jak zobaczyłam, że to jest takie, żeby się klikało, żeby, wiecie, były wyświetlenia, to stwierdziłam, że nie chcę. Nawet nie chcę tutaj na kanale pokazywać czegoś takiego. I zrezygnowałam. I totalnie mi to zbrzydło. Trochę żałuję, bo fajny ten kosmetyk był, ale no nie kupiłam. Także od taka historia z mojej wishlisty. Rzadko cośkolwiek pojawia na mojej wishliście. A widzicie, jak już się pojawiło, to mi bardzo szybko zbrzydło. W każdym razie przechodzimy dalej, przechodzimy do marca. Tutaj kupiłam 2 kosmetyki, były to 2 podkłady, natomiast też nie wiem, czy do końca powinnam je liczyć jako zakup dla siebie, ponieważ je zakupiłam głównie z myślą o pracy z klientem. Chciałam uzupełnić sobie po prostu kolorystycznie moje zbiory podkładowe i kupiłam tutaj 2 podkłady z Clinique, to jest Even Better Clinical numer 04 i 08, więc no to tak bardziej z myślą o klientkach. Na pewno też będę sobie je czasami używała, szczególnie, że ta 8 właśnie jest taka pode mnie kolorystycznie dobrze dopasowana, więc na pewno też za jakiś czas może będę chciała ją zużywać, jak zostanie mi jakaś resztka po pracy, że tak to ujmę. Więc jeżeli chodzi o sam projekt niekupowania, no to tutaj wiadomo, że tak powiem jest fail, no bo kupiłam, ale to jest zawodowo. To nie było impulsem, nie był zakupem kompulsywnym, tylko po prostu takim, no takim potrzebnym. Natomiast w marcu zużyłam też kilka kosmetyków, czekajcie, niech policzę, 7 kosmetyków w Project Pen, więc tak czy siak, nawet kupując te 2, jestem na plusie. Wprawdzie nie zużyłam żadnego podkładu w ciągu tych 3 miesięcy, ale produktowo tutaj jestem na plusie.
czyli na minusie, nie wiem jak to mówić, więc w marcu taki typowo zawodowy zakup, no ale zapisuję sobie, tak żebyście wiedzieli. Przechodzimy do kwietnia i tutaj też kupiłam jeden produkt i też zawodowo, ale też prywatnie i jest to po prostu zapas bazy z Inglota Eyeshadow Keeper, bo wiecie, że mam ją w Project Pen i ją zużywam i już mi się kończy, więc kupiłam taką świeżutką, ładną, żeby też klientek nie straszyć takim paskudnym opakowaniem pozgniatanym. Tutaj mam świeżutką, jeszcze nie otwartą, bo jeszcze nie miałam okazji używać, natomiast kupiłam, a moja aktualnie używana wygląda w ten sposób i za każdym razem mam wrażenie, to chyba będzie ostatnie użycie. I nie, skąd? Cały czas wychodzi parówka ze środka i tej bazy jeszcze tam jest na dobrych, nie wiem, parę miesięcy. Naprawdę, jak macie tą bazę i już Wam się wydaje, już jest tak płasko, już trzeba chyba kupić nową, już się kończy, to dajcie sobie jeszcze z 2-3 miesiące, naprawdę. Ona jest po prostu niezniszczalna. Bardzo długo się zużywa. No i więc właśnie z tego powodu, że ta baza mi się zużywa i jest prawie zużyta, to zakupiłam sobie świeżą, po prostu taki zapas. Mimo że mam inne bazy w swoich zbiorach, mam tutaj dwie bazy z Glam Shopu, chyba innych baz już się pozbyłam. Mam tą taką korektorową i mam Lepik. Natomiast to jest taka baza dla mnie totalnie niezawodna, bo ta jest taka bardziej dla wyrównania kolorytu powieki. Ja rzadko takie używam, bo mam tłustą powiekę i u mnie takie rzeczy się nie utrzymują. I Lepik też nie jest taką niezawodną bazą. Dlatego te są takie bardziej, wiecie, do jakichś takich makijażowych może zabaw, że tak to ujmę, a ta jest taka niezawodna i zawodowo i tak po prostu dla mnie prywatnie, więc to jest mój zakup kwietniowy i w kwietniu zużyłam 3 kosmetyki, więc tak czy siak jestem na dodatnim balansie, jeżeli chodzi o zużycie i o zakupy. Więc jak widzicie, w ciągu tych 4 miesięcy kupiłam 3 kosmetyki i to tak naprawdę bardziej zawodowo niż prywatnie i dla przyjemności, bo umówmy się, nie jest niczym przyjemnym kupowanie bazy. Każdy wolałby sobie kupić jakąś paletkę, jakąś szmineczkę, błyszczyczek, eyelinerek, kolorową maskarę albo różyk. A to jest taki ciężki, obowiązkowy zakup. Szczególnie, że ta baza z Inglota, ja nie pamiętam ile ona kosztuje, ale coś koło 60 zł, tak mi się wydaje, więc to wcale nie jest jakiś taki przyjemny, satysfakcjonujący zakup. To już prędzej podkładziki, bo sobie można tam, wiecie, popróbować, potestować i tak dalej. Więc takie stricte zawodowe zakupy. Więc jeżeli miałabym uznawać po prostu każdy zakup jako zakup, to uważam, że fantastycznie trzymam się mojego wyzwania low buy, bo kupiłam 3 produkty w ciągu 4 miesięcy, a zużyłam już kilkanaście. Natomiast patrząc stricte na zakupy takie dla mnie, bo miałam ochotę, pod tytułem, bo miałam ochotę, to można powiedzieć, że jestem całkowicie na no buy, bo nie kupiłam niczego i naprawdę jakoś tak niespecjalnie coś mnie kusi. Wydaje mi się, że w maju albo w czerwcu parę kosmetyków sobie kupię, bo parę rzeczy mnie interesuje. Te na przykład nowe podkłady w pudrze z Glam Shopu. Chciałabym też sobie dokupić 2 odcienie tych hybrydowych szminek, też z Glam Shopu, bardzo mi się podobały. Coś tam jeszcze mi się przypadło tak do gustu. Jakiś cień chyba multichromowy, czy coś. Już wiecie co, nie pamiętam, bo tak pierwsze co mi przyszło do głowy. Więc przypuszczam, że w maju albo w czerwcu zrobię sobie takie zakupy takie dla siebie, bo myślę, że to będzie zdrowe po prostu dla mnie, żeby jednak coś tam sobie kupić. Ale póki co, jestem praktycznie na low buy. Jak spojrzę sobie na ubiegłoroczny mój taki inwentarz, to w ciągu roku kupiłam 25 kosmetyków, a zużyłam 50. Więc to też jest moje takie wyzwanie tegoroczne, żeby nie przekroczyć tej liczby. Może inaczej, żeby w kwestii kupionych rzeczy nie przekroczyć tej liczby, a w kwestii zużytych może nawet tą liczbę przekroczyć, żeby ją pobić, tak? Żeby było może więcej niż 50. Także idzie mi dobrze, do 25 kosmetyków jeszcze daleko, mam jeszcze ponad 20 do kupienia, gdybym chciała trzymać się tego wyzwania, więc myślę, że póki co idzie mi całkiem dobrze, nawet bardzo dobrze. Powiem Wam, że odkąd jestem na tym wyzwaniu, to naprawdę coraz mniej rzeczy mnie jakoś tak
kusi, ale tak bardzo kusi, bo ładnych rzeczy to wychodzi mnóstwo i jest taka pierwsza myśl, o, może kupię, może sprawdzę, jest ciekawe i tak dalej, ale tak po chwili myślę sobie, na pewno jest to takie fajne, a później sobie myślisz, 5 dych, 8 dych, 4 dychy, wolę iść sobie na sushi. Naprawdę po jakimś czasie zmienia się ten mindset. Już niedługo będę 1,5 roku na takim wyzwaniu i naprawdę zmienia się mindset. Więc jeżeli Wy macie problem z zakupami, z tym, że kupujecie za dużo, kupujecie kompulsywnie, macie przeogromne zbiory, da się z tym pracować. Jeżeli nam zależy, oczywiście nie jest to z początku proste, bo dużo rzeczy kusi, ale jeżeli będziemy starać się nie kupować, to nawet jak kupimy raz na jakiś czas coś, to i tak jest lepiej niż kupować wszystko, co nam po prostu przyjdzie pod rękę, co nam się spodoba. A jeszcze prowadząc Project Pan i zdając sobie sprawę z tego, jak długo się zużywa te kosmetyki, jak każdy z nich ma swoją datę ważności, to jednak ta świadomość i rozsądek w kupowaniu przychodzi naturalnie. Wierzcie mi, więc jeżeli czujecie, że nie ma dla Was nadziei, bo po prostu kupujecie jak wariaty, to uważam, że jest. Trzeba oczywiście się powstrzymać, potrzeba jest dyscypliny, ale da się, naprawdę da się. Dajcie mi znać koniecznie, jak przebiega Wasze wyzwanie. Wiem, że wiele z Was jest na wyzwaniu no buy, wiele z Was jest na low buy i piszecie o tym również na naszej grupie na Facebooku Project Pan Polska i chociaż tam skupiamy się na zużywaniu, to też często dzielimy się właśnie takimi doświadczeniami na zasadzie, że udało się nie kupić czegoś, bo to też są małe sukcesy nasze, żeby wyjść z tego rytmu po prostu bezmyślnego kupowania i naprawdę ta grupa odmienia życie. Naprawdę bardzo Was serdecznie zapraszam. Na dole zostawię link, więc jak macie ochotę, to zachęcam Was do dołączenia, do motywowania się nawzajem, do zużywania i niekupowania. Jeżeli zależy Wam na tych odcinkach, jeszcze raz proszę Was o wsparcie i dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.